Jesteśmy na żywo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mieliśmy krótką przerwę, natomiast wracamy z naszymi live chatami. Po raz kolejny bardzo ciekawy gość, po raz kolejny bardzo ciekawy temat, ponieważ wiele osób pytało o ten temat, żeby w końcu się pojawił. Razem ze mną jest Wojciech Sierakowski. Witam serdecznie. Oddaję głos. Witam również. No ja również witam. Chciałbym powiedzieć kilka słów o sobie. Jestem akwarystą przede wszystkim, nie hodowcą. Opiekuję się od wielu, wielu lat pyszczakami z jeziora Malawi. Zakochałem się w nich i jestem jakby z nimi związany. Natomiast akwarystą jestem od 10 roku życia. Chętnie odpowiem na pytania związane z moją pasją. Zachęcam. Także zapraszamy do zadawania pytań. Tutaj już sporo osób się wita, także zaczyna się już tutaj sporo ludzi zbierać. Z każdym, z kim rozmawiam, tak naprawdę zaczynam od najprostszego pytania, a mianowicie o to, gdzie występują ryby, o których będziemy rozmawiać. No tutaj jest to proste, ponieważ jest to jezioro Malawi, ale natomiast gdybyś mógł troszeczkę więcej tutaj przekazać nam, bardzo proszę, w tym temacie. Jezioro Malawi, południowo-wschodnie jezioro w Afryce, trzecie jezioro pod względem wielkości w Afryce, 9. na świecie. Tak naprawdę słodkowodne morze, bo jego powierzchnia wynosi 30 800 km². Jest to kryptodepresja mająca powyżej 700 metrów głębokości. Jest to olbrzymi akwen mający 600 km długości. Co o nim mogę powiedzieć? Ktoś nazwał to jezioro ukochanym jeziorem Darwina, ponieważ bogactwo gatunkowe ryb tam zawartych, pielęgnic przede wszystkim, bo na nich się skupiamy, jest ogromne. Jest to w różnych szacunkach 800-900 gatunków i można powiedzieć, że to jezioro jest jednym z najciekawszych, dla mnie osobiście oczywiście będę tendencyjny, najciekawszym jeziorem na świecie, dającym nieograniczone możliwości wyboru ryb, chociaż trzeba przyznać, że pod względem na przykład rozrodczym pielęgnice są dość jednorodne, bo tylko jeden gatunek nie jest owofilny, reszta jest owofilna. No właśnie, no tutaj pewnie już wszyscy fani Tanganik mówią, jak to najciekawszy, jak to najciekawszy. Natomiast no właśnie, tutaj mamy do czynienia z rybami, które wykształciły bardzo ciekawy sposób rozrodu. Natomiast ten sposób rozrodu, o czym pewnie też później mam nadzieję, że wspomnisz, doprowadził też do różnych ciekawych sposobów żerowania. Natomiast być może gdybyśmy zaczęli od prosty sposób wyjaśnienia, jak wygląda rozród tych popularnych, powiedzmy, pyszczaków z nazwy. Są to gębacze w sumie, tak? Takie zaliczamy. To znaczy, no, jak sama nazwa mówi, pyszczak, kojarzy się zaraz z pyszczkiem. No, generalnie wygląda to tak, że samica podczas tarła obraca się z samcem. Jest to taki podstawowy sposób w jednym okrążeniu, co któreś w sumie okrążenie wyrzuca z siebie ikrę, łapie ją do pyska, po chwili w następnym okrążeniu próbuje łapać płetwę odbytową, na której bardzo często mieszczą się atrapy jajowe, czyli jakby plamy imitujące ikrę, i pobiera w tym momencie nasienie, dochodzi do zapłodnienia w jamie gębowej. Tam rozwijają się najpierw larwy, najpierw zapładniana jest ikra, później są larwy, później kompletne rybki, które są wypuszczane z pyska. No, różnice ilościowe są znaczne, bo są ryby, które mają naprawdę kilkanaście, choćby Hindongo demasoni, który ma kilkanaście sztuk młodych rybek finalnie, ale są i duże ryby, choćby Dimidiochromis compressiceps, który ma tych młodych i 200. To jest podstawowa różnica, choć oczywiście są różnice co do techniki, bo na przykład Copadichromis hyrionotus tak naprawdę pobiera w toni
odbywa się te tarło. No, Copadichromis borlei, w moim przypadku mbeni, tarły się na pionowej ścianie chętniej niż na dnie. Natomiast generalnie wygląda to zawsze dość podobnie. Opieka nad młodymi, czyli długość inkubacji jest też zależna od gatunku. Różnie to wygląda, natomiast generalnie jest to 20 wzwyż. Niektóre samice inkubują aż za długo, zwłaszcza w akwariach, gdyż nie mają za bardzo gdzie wypuścić i przekracza to nawet 30 dni, co jest już groźne dla ich zdrowia. Samice w czasie inkubacji nie pobierają karmy, bądź bardziej doświadczone pobierają jakieś drobniki z toni. No na pewno nie wszystkie młode, nie wszystko, co było ikrą, staje się kompletnymi młodymi, natomiast młode wypuszczane są w bezpiecznym miejscu, w skałach, z miejsca tego są odganiane najczęściej inne ryby. Czym więcej ryb, to trudniej to zaobserwować w akwariach i wypuszczane są, z tego co mierzyłem, to rybki od 0,8 do nawet 1,4 cm. No właśnie, ten narybek jest dość duży, więc jest chyba też dość łatwy do wykarmienia w stosunku do innych gatunków składających ikrę gdzieś tam na podłożu czy na liściach zostawiających szczególnie jakichś małych gatunków ryb. Natomiast czy można by powiedzieć, że od początku młode ryby jedzą to samo co dorosłe? Oczywiście w mniejszej wielkości w proporcji, ale ten sam pokarm? To znaczy najprostszą metodą jest roztarcie płatków na dłoni i podawanie dokładnie tego samego co rodzicom, natomiast ja uważam, że młode ryby warto karmić karmami naturalnymi, takimi jak choćby mrożony ocznik, a jeszcze lepiej nauplisy artemii wyhodowane żywe, gdyż po pierwsze zapotrzebowanie białkowe tak szybko rosnących rybek, bo one rosną bardzo szybko, chyba to determinuje między innymi to, że żeby przeżyły, muszą rosnąć szybko. I są też karmy wyspecjalizowane, które są dość drobne, natomiast no na pewno wielkość młodego bojownika jest ogonem, nawet chyba nie ogonem młodego pyszczaka, i pyszczak jest dość kompletną rybą. Mógłby być pokarmem dla tego pyszczaka. No, na pewno tak, na pewno tak. Tutaj padło takie pytanie, czy Wojtku, czy miałeś przyjemność nurkowania w jeziorze Malawi? No niestety nie. Moja wyprawa na Malawi była planowana, szczerze mówiąc, właśnie w tym roku. No niestety pandemia mi to pokrzyżowała, nie wiadomo jak będzie w roku następnym, natomiast żeby tam być i nurkować, trzeba najpierw nurkować, więc w tym zakresie zrobiłem co mogłem, zrobiłem sobie kurs, mam obecnie adwansa, więc mogę nurkować do 30 metrów, co w zupełności mi wystarczy. Jest to nurkowanie bez dekompresji, jest to nurkowanie do tych głębokości, gdzie nasze pyszczaki też szczególnie nas interesujące występują. No właśnie, mamy tak naprawdę 3 grupy, prawda? Pyszczaków, takie najpopularniejsze, czyli powiedzmy te aulonokary, utakę i mbunę. Czy nie mówię dobrze, czy już teraz zmieniło? Mówisz źle, to znaczy to nigdy się nie zmieniło, tylko było źle opisywane w wielu publikacjach. Tak naprawdę podziałów jest masa i każdy z tych podziałów nosi pewnego rodzaju wady i można dyskutować. Jest to temat rzeka tak naprawdę. Natomiast najbardziej sensownym podziałem jest podział na mbunę i non-mbunę. Mbuna to są wszystkie ryby, które należą do grupy mbuna, non-mbuna to, co poza nie wychodzi. Wobec tego non-mbuna skupia zarówno aulonokary, jak i te tak zwane predatory, jak i haplochromisy, czy jeszcze utakę. To jest totalny bałagan. W grupach jest chyba jeszcze większy bałagan niż w nazewnictwie, ponieważ niektórzy uważają, że utaka jest odrębną grupą, a tak prawdę mówiąc utaka jest non-buną i z tym nie ma co dyskutować. Natomiast wychodzi poza grupę haplochromisów. I haplochromis, następna dziwna nazwa, którą czerpiemy w sumie od Eda Koenigsa z jego książki, która była przez dłuższy okres czasu jedyną książką polskojęzyczną. Ja opisując tą sytuację tak naprawdę polemizowałem z tłumaczką Eda Koenigsa,
już nie pamiętam, przepraszam bardzo, ale nie pamiętam imienia i nazwiska tej pani, ponieważ robiliśmy kiedyś w naszym akwarium artykuł anglojęzyczny i ona była oburzona, że ja w ogóle używam tego podziału z książki Eda Koenigsa, gdyż on to zrobił technicznie tak naprawdę. Natomiast u nas stało się to jakby wyznacznikiem i na przykład słyszy się, no ja zamierzam hodować predatory i non-bune. No i to jest gruba pomyłka, bo predatory należą do non-bune. Andreas Spreinat jeszcze dołożył jedną zagwozdkę, bo nie wiadomo czemu zrobił mbune, non-bune i Astatotilapia calyptera. To już w ogóle jest dla mnie niezrozumiałe. Dlatego uważam, że jedynym sensownym podziałem, który się zamyka, jest jak najbardziej wyłączenie tylko tych dwóch grup, mbuna, non-buna. Tylko tych dwóch grup. Natomiast gdzie jest, że tak powiem, linia dzieląca je? To znaczy i tutaj znowuż, jak opisywałem tą problematykę w jednym z artykułów, tak naprawdę jest ogromny problem, ponieważ mbuna generalnie są to ryby roślinożerne, obgryzające skały, stąd nazwa ryba gryząca skałę w języku tubylców z tamtych rejonów. I roślinożerna, kolorowa, mająca kolorowe samice, będąca żywiołowa, jedząca pokarmy głównie roślinne. I nie jest to prawdą, ponieważ w grupie mbuna znajdujemy ryby, które są w cudzysłowie mięsożerne, ponieważ głównie spożywają bezkręgowce wygrzebane z glonów, jak też nawet polujące, choćby Melanochromis chipocae, który poluje na młode rybki i to jest podstawą jego żywienia. Więc, natomiast generalnie wygląda to tak, że chyba najbliżej byłoby powiedzieć, że są to ciut mniejsze ryby, które trzymają się skał, ewentualnie strefy przejściowej i tutaj znowuż bym rozwodnił, bo znajdę oczywiście ryby, które występują nawet w obszarach piaskowych. Natomiast chyba najbardziej odróżnia to, że jedne trzymają się bardzo skał, żyją praktycznie w tych skałach, żerują głównie na peryfitonie, natomiast pozostałe bywa z tym różnie. Natomiast na pewno dla doświadczonego malawisty nie ma problemu, żeby takie ryby zakwalifikować. Powoduje to i kształt tych ryb, i wielkość tych ryb, i żywiołowość tych ryb. Natomiast nie ma definicji, która by wyczerpała ten temat. Okej, a jak według Ciebie wygląda łączenie tych dwóch grup? To znaczy, da się je połączyć bezpiecznie, czy jednak jedne mogą paść ofiarą drugich? To znaczy, tu też starałem się to opisać zarówno w publikacjach, jak i w książce, bo jest to temat bardzo złożony. Natomiast generalnie wchodząc w świat Malawi, powiedzmy zakon, jak to nas określali w klubie Malawi, występował generalnie przeciwko łączeniu tych dwóch grup. Ja osobiście początkowo przychylałem się do opinii, że lepiej tego nie łączyć, natomiast w chwili obecnej uważam, że można bezpiecznie je połączyć, tylko trzeba zwrócić na pewne rzeczy uwagę, przede wszystkim temperament tych ryb. Drugą sprawą jest na pewno to, żeby te ryby dopasować pod względem dietetycznym. No i na przykład, bo mówię, temat jest złożony, ale chociażby nie wpuścić maleńkich aulonokar do jakiejś już podrośniętej mbuny, bo zbyt długo ta ryba nie pożyje. I odwrotnie, maleńkiej mbuny do dużych aulonokar, które mają ogromny otwór gębowy i potrafią połknąć 4-centymetrową rybkę bez żadnego problemu, traktując ją jak pokarm. Natomiast samo łączenie jest nawet fajne. Ja nazwałem to kiedyś Malawi mixem, nierozumianym jako akwarium w sklepie zoologicznym, w którym jest napisane Malawi mix i są wszystkie ryby, jakie tylko można znaleźć. Natomiast Malawi mix jest dokładnie dla mnie mieszaniem tych dwóch grup. Jeżeli się dobrze pomyśli, można wrzucić drapieżnika, można wrzucić w cudzysłowie mięsożerną mbunę i trochę non-buny. Pomaga to na przykład rozwarstwić też ryby w wyższych zbiornikach, ponieważ w grupie mbuna ciężko jest znaleźć ryby toniowe, które ja nazywam rybami toniowymi,
gdyż one głównie są to Kopadichromisy, w ogóle grupa Utaka, czyli dla mnie podgrupa Utaka, a nie grupa Utaka. I w tym momencie z Utaki można przede wszystkim dopasować bardzo fajnie obsadę z rybami, gdyż jest to również planktonożerne, zooplanktonożerne ryby, które fajnie komponują się z drapieżnikami, czy mięsożerną w cudzysłowie. No tak. Tu padło też pytanie o wielkość zbiornika. Natomiast wielkość zbiornika jest pewnie ciężko określić, chyba że wybieramy sobie konkretne gatunki ryb i pod nie dobieramy ten zbiornik. Natomiast od jakiej wielkości, nie wiem, wielkości, długości, chyba Kennings kiedyś dosyć mocno rozdzielił to właśnie na długości chyba bardziej niż litraże. Nie pamiętam, czy to on. W każdym razie którejś z książek o tym czytałem właśnie, że podawało się bardziej długości zbiornika niż tak naprawdę litraż tego zbiornika. Jak ty byś to opisał? Jak zacząć z Malawi, żeby to było bezpieczne dla tych ryb? To znaczy ja powiem tak jak wspomniałeś, to tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że trzeba by to dopasować do konkretnego gatunku. Natomiast my posługujemy się, czy ja się posługuję dwoma jakby terminami. Po pierwsze jest to akwarium zalecane, a drugim jest akwarium minimalne. I powiem tak, akwarium minimalne w moich czasach, dinozaur akwarystyki, natomiast w momencie, kiedy ja startowałem z 240, to wszystkim wokoło się wydawało, że wow, jaki ty masz zbiornik. No teraz mam 1271 i powiem szczerze, że już nie mogę krzyknąć wow, już bardziej przy laikach jestem wow, natomiast nie przy malawistach, którzy mnie już dawno wyprzedzili. Więc sytuacja wygląda tak, że sytuacja sprzed nastu lat, a teraz pod względem ceny zbiornika, wielkości naszych mieszkań też w znacznej mierze, standardu życia, to wszystko się zmienia i jest płynne. Natomiast no trudno mi zaprzeczyć jakby przeszłości, że bez problemu pielęgnowałem ryby, znaczy sam osobiście pielęgnowałem bardzo krótko, natomiast polecałem ludziom i pielęgnowali te ryby w zbiorniku 80/35/40, czyli 112-litrowym i nadal uważam, że jest to zbiornik absolutnie minimalny. Natomiast gdybym miał zalecać, oczywiście jest ostra polemika, zwłaszcza z nowymi klubowiczami w klubie Malawi na temat tego, czy to nie jest za małe. I powiem tak, jeśli miałbym zalecić komuś kupno zbiornika, to 100/40/40, a jeszcze lepiej 120/40/40 jest o wiele lepszym zbiornikiem i tam już można pokłócić się o wielogatunkowość. Natomiast absolutnym minimum dla mnie, dla nielicznych w sumie gatunków z jeziora Malawi jest te akwarium, o którym wspomniałem, 112-litrowe i nie podawałbym tego tylko w długości, ponieważ może to też powodować pewnego rodzaju dziwne rzeczy. Na przykład ktoś kupi akwarium 80/25/70, co się dla pyszczaków zupełnie nie nadaje, bo liczy się głównie powierzchnia dna, choć oczywiście długość o wiele większym stopniu niż szerokość, niż głębia. Okej, mamy tutaj takie jeszcze pytanie. Zdefiniuj w kilku słowach pojęcie drapieżnik. Zdefiniuj w kilku słowach pojęcie drapieżnik. Określenie drapieżnik, tak. To znaczy, to zawsze też może budzić pewnego rodzaju dyskusję, ponieważ Placidochromis, który wygrzebuje bezkręgowce z dna, bądź też choćby Letrinops, który to robi, jest też drapieżnikiem, no bo przecież poluje. Jego podstawą żywieniową jest bezkręgowiec, który jest istotą i którą trzeba upolować. Aulonocara za pomocą sensorów na przykład wyczuwa ich ruch, więc zawsze to się coś musi ruszać, żeby to trafiono i żeby zjedzono, więc myślę, że z pozycji tego bezkręgowca jest to jak najbardziej drapieżnik. Natomiast z pozycji malawisty drapieżniki raczej są pojmowane jako typowe rybojady. Czyli ryba, która zjada inne ryby, staje się w tym momencie drapieżnikiem i nazywamy ich predatory, żeby było chyba groźniej. Natomiast generalnie grupa predatorów wyróżnia się tym, że poluje w głównej mierze na inne ryby,
choć tu też jest pewnego rodzaju wyjątek, Phosphorochromys rostratus nie ma nic wspólnego z myśliwym, a jednak bez wątpienia każdy go do predatorów zalicza, ponieważ jest jednym z większych pyszczaków i do tego tylko z takimi wielkimi pyszczakami, raczej w tych naszych małych kropelkach, nawet moje trzeba nazwać kropelką do takiej potężnej ryby, generalnie tylko można z nimi łączyć. Więc grupa predatorów została wydzielona na podstawie po pierwsze wielkości, mocy tej ryby, a jest na przykład w grupie Haplochromys w książce Eda Koenigsa bardzo dużo drapieżników stricte rybożernych, które są jakby z tej grupy wyłączone, bo są zbyt delikatne, żeby z tymi predatorami przybywały. No właśnie, tutaj jest taki problem, że jest w Malawi chyba, przynajmniej w akwariach możemy to zaobserwować, że czasami duża ryba wcale nie jest agresywną rybą, a przynajmniej nie jest agresywna do pozostałych gatunków. Bardziej często ta agresja głównie jest agresją wewnątrzgatunkową. Jak ty to obserwujesz u siebie, chociażby w swoim zbiorniku? To znaczy ja powiem tak, ja generalnie uważam, że nie ma łagodnych pyszczaków. Nie ma łagodnych pyszczaków. Jeżeli mówię o łagodnych pyszczakach, to zawsze mówię relatywnie łagodny pyszczak, bo on jest relatywnie łagodny w stosunku do innych pyszczaków. Natomiast ja pamiętam, jak wziąłem jednego z najłagodniejszych pyszczaków z grupy Mbuna, Labidochromisa carlousa, do swojego akwarium. Było ich chyba 7 sztuk, 8 sztuk i wpuściłem je do akwarium, było tam mnóstwo łupka skalnego, popularnych garaży, bo wtedy to było normą, więc zbudowałem ładne garaże, wielopiętrowy parking w akwarium. Śmieję się do tej pory z tego, jak to wyglądało, natomiast byłem z tego bardzo dumny, a pyszczaki to ja miałem coś takiego z piaskowca właśnie też. No, ja piaskowce miałem takie ładniunie powycinane, także też to przerabiałem. Natomiast bez wątpienia moim pyszczakom podobało się, bo było mnóstwo kryjówek. Natomiast ja, gdy przeszedłem zupełnie z innych ryb, wtedy akurat z kąsaczowatych, karpiowatych, kirysów i powiedzmy trochę zbrojników, to mówię, nie, te ryby do rana nie będą wszystkie żyły. To ta najłagodniejsza ryba tłukła się non-stop. Kręciły takie kółka, że można było dostać zawrotu głowy. Jeszcze pytałeś w przeszłości, w poprzednich pytaniach, jak bym określił bunę, non-bunę. Non-buna jest taką dostojną rybą, natomiast lubi przyłożyć, natomiast u pyszczaków z grupy mbuna wygląda to jak zadyma na wiejskiej dyskotece. Tłucze się każdy z każdym o wszystko i żywiołowość tych ryb na pewno urzeka tylko część osób, natomiast mnie urzeka bardzo, natomiast nie ma łagodnych pyszczaków. Faktem jest, że relatywnie łagodne pyszczaki to nie jest zależne w ogóle od wielkości, bo taenioletrinopsy, które są jedne z najłagodniejszych ryb, są olbrzymie, natomiast choćby Hindongo demasoni, który jest bardzo trudną rybą właśnie ze względu na dynamikę, jest rybą jedną z najmniejszych. Tak, nie wiem, chyba największe taenioletrinopsy byłyby w stanie zjeść prawie dorosłą samicę Hindongo. Więc tu w tym przypadku to na pewno się tak nie odbywa. Natomiast ja powiem tak, ja miałem Bucochromisa roadesi, to była moja ukochana ryba. Testowałem ją w sumie w układzie Malawi Mix w moim akwarium. Do 20 cm była takim ciołkiem, który był bity przez nawet 17-centymetrowego Copadichromisa czy Protomelasa, po czym raz się wytarła. No i po prostu przy wielkości 23 cm tak zdominowała akwarium, że taenioletrinops po jednym uderzeniu nie wyszedł więcej ze skał podczas tego tarła. Ta ryba była łagodna, wytępiła mi prawie całą obsadę, bo ona była łagodna, poza tarłem była łagodna, natomiast to jest tak, jak zawsze to porównuje Mike Tyson, zmierzyłby się z jakimś bokserem wagi lekkiej, po prostu nawet niechcąco machnąłby ręką, to by ten bokser chyba nie miał żadnej szansy. I tak wygląda w przypadku wielkich predatorów. One nie są agresywne aż tak bardzo, natomiast jak walczą, to już walczą. Okej, mamy tutaj kilka pytań, więc już pytam. Czy uważasz, że ryby wpuszczone wspólnie od maluszków szybciej się dogadają niż ryby wpuszczone w różnych terminach? Zawsze tak uważam. Zawsze uważam, że najlepiej kupić całą obsadę,
wpuścić je wszystkie razem w podobnej wielkości, chyba że jest to miks, to w tym momencie non-bunę troszeczkę większą, żeby sobie dała radę z żywiołową buna. Natomiast powodzenia życzę. To znaczy generalnie każdy malawista bierze książkę, pyta na jakichś forach i tak dalej, dobiera sobie obsadę, wchodzi do jakiegoś sklepu, ryby nie znajduje. Wchodzi na internet, do sklepu internetowego i z jeden gatunek mu brakuje. Mi się nie udało wpuścić wszystkich naraz, chociaż parę obsad komponowałem. Zawsze coś się zmieniło. Na niektóre ryby czekałem i 2 lata. Później już mi się znudziło na nie czekać, to się pokazywały. No niestety dostępność tych pięknych gatunków nie zawsze jest stała. Natomiast bez wątpienia wybierasz popularne ryby, wpuszczaj je razem tej samej wielkości z kilku względów, bo również pod względem ewentualnego zawleczenia jakiejś choroby, również jest to bezpieczniejsze. Dzieje się to wszystko razem, równo i pyszczaki lepiej się ze sobą dogadają. No właśnie, tutaj kolejne pytanie, czy kierując się doborem pielęgnic, czy właściwy będzie stworzenie akwarium z na przykład kilkoma odmianami Metriaclima lub Pseudotrophus? Powiem tak, Pseudotrophus to zależy, bo Pseudotrophus tak naprawdę jest to swego rodzaju śmietnik. To znaczy, ja zauważyłem, że wspominałem o nieporządku, delikatnie mówiąc, żeby nie nazwać tego mocniej, w grupach. W nazewnictwie rodzajowym jest także ogromny mętlik, ciągle się to zmienia. Przykładowo 5. edycja książki Koenigsa Habitatu słynnego wyszła, a zaraz na jego stronie była aktualizacja nazw, które już były nieaktualne w książce, więc cały czas to się zmienia, cały czas są prowadzone prace. Choćby Patryk Tawil, z którym miałem możliwość korespondować i widzieć się na naszym klubowym zjeździe, on w ogóle ma inne zdanie od Eda Koenigsa, Sprejnat ma zupełnie inne zdanie, natomiast dlatego w ogóle powiedzenie jednoznaczne, nie mieszać Metriaclim jest chyba na wyrost, bo tak naprawdę ta Metriaclima za 1,5 roku może już nie być Metriaclimą, może być albo wyłączona, albo być w innym rodzaju. Przy Pseudotropheusie to w ogóle, no bo porównać niektóre Pseudotropheussy, one nie mają niczego wspólnego. One są wrzucone do wspólnego śmietnika, tak jak podobnie w non-bunie jest otopharynxem, bo otopharynxy to też są takie, jak nie wiem gdzie to dopasować, to wrzucę do otopharynxa. Oczywiście to nie jest krytyka tych, którzy te ryby dzielą, bo to jest bardzo trudne. Tak prawdę mówiąc, genetycy japońscy, którzy pracują nad powiedzmy podziałami tych ryb, myślą wręcz o utworzeniu 2 czy 3 rodzajów, a reszta będzie 2, 3 rodzajów, w których będzie bardzo niewiele gatunków. Także generalnie myślę, że warto łączyć, tylko należy zwrócić uwagę na pewne podobieństwa, no bo Metriaclima, powiedzmy zbliżona do Metriaclimy choćby Feinsilberi, z innymi takimi tego kształtu, tego podobieństwa rybami według mnie nie powinna być łączona. Także tutaj na to wpływa różnice, nawet optyczne różnice w doborze tych ryb. Bo jeżeli samice są do siebie podobne, no to takich Metriaclim na pewno nie można łączyć. To by było bez sensu, bo byłaby bastardyzacja, nawet gdyby ktoś nie był zainteresowany w tym, żeby te ryby rozmnażać i sprzedawać, czyli sprzedawać kundle, potencjalne kundle w tym przypadku, to i tak nic nie zmienia, bo jeden samiec zdominuje drugiego samca, przejmie harem jeden i drugi, będzie miał 12 samic, a drugi samiec, który miał być piękny, gdzieś tam będzie pochowany, bo on go będzie traktował podobnie. Także sytuacja złożona, nie odpowiem jednoznacznie, natomiast jeśli się da, to lepiej tego nie łączyć. No właśnie, tutaj przy okazji tego, co powiedziałeś, to nasuwa się jeszcze jedno takie pytanie, o które i tak chciałem zadać, mianowicie tak naprawdę krzyżowanie tych ryb, świadome i nieświadome. Świadome mamy na zdjęciu. Dokładnie. Przy okazji naszego spotkania, które było zaproszeniem na nasze spotkanie. Tam jest świadome krzyżowanie,
czyli jeśli się nie mylę w nazewnictwie, to jest tak zwany kaliko. Lub między innymi, SPOP. Właśnie. Natomiast właśnie tu jest ta kwestia, że chyba te ryby często, właśnie chociażby pseudotrypousy, są bardzo do siebie zbliżone i podobne i rzeczywiście chyba bardzo łatwo jest je między sobą przekrzyżować. Nieświadomie oczywiście. To znaczy na pewno tak, chociaż wskazywane są różne metody łączenia takiej aulonokary, gdzieś tam ze Stuart Granti, można mieć Jacob Freibergi. Ja powiem tak, pyszczaki są tak twórczą rybą, że bastardyzacja może nastąpić w totalnie niezrozumiałych jakby momentach, bo u mnie rekord świata, samica aulonokary tarła się z samcem saulozji, czyli mbuna z non-buną, tylko że ta samica właśnie była dokładnie z rubin redów, czyli aulonokara SP rubin red, sztuczny twór, pogardliwie przez malawistów nazywany plastik. Tak prawdę mówiąc, ja jestem przeciwnikiem nazywania w ogóle ryb sztucznych rybami z jeziora Malawi. Zarówno ich behawior, jak też wygląd niczego nam nie oddaje. Zadaniem malawisty jest poniekąd zadaniem, jakby misją, chęcią malawisty jest to, ażeby odwzorować maksymalnie jakby biotop Malawi, uchwycić te zachowania ryb z jeziora Malawi. Natomiast co można uchwycić w takim SP Kaliko wspomnianym, który tak naprawdę zawiera w sobie nie wiadomo co, bo to jest tajemnica producenta. Są tacy, co wiedzą na ten temat więcej, niektórzy wymyślają więcej, natomiast wygląda to tak, że ja widziałem osobiście w sklepie akwarystycznym Kaliko, które praktycznie prawie zabiło Nimbochromisa venustusa wielkości 18 cm, czyli dużego drapieżnika, obgryzło mu płetwę ogonową do nasady i samo miało grubo powyżej 20 cm. A kaliko pozostałe, które widziałem, były łagodne, były małe i były powiedzmy maksymalnie 12-centymetrowe. Teraz jak dobrać, kupując ryby tego typu, jak dobrać obsadę i zgadnąć, czy powiedzmy nastąpiło wybujanie genetyczne u tej ryby, czy ona będzie agresywna, czy ona więcej odziedziczy po choćby Metriaclima esterae, retret, które są podejrzewane, że w tej rybie są, czy więcej po aulonokara. To jest zupełnie inna kategoria. Ja nie mówię, że czegoś takiego nie można robić, bo nie istniałyby piękne gubiki, nie istniałyby piękne paletki, gdyby taka linia nie poszła. Natomiast ona tak naprawdę nie ma nic wspólnego z malawistyką. To jest zupełnie dla mnie inny dział. Niech ludzie robią to, jeśli uważają, że jest to dobre. Dla mnie odciąża to trochę jezioro, które jest ryb bardzo mocno pozbawiane, więc niech powstaje. Natomiast dla mnie nie jest to już malawistyka. No właśnie, natomiast trzeba stwierdzić, że i tak mimo pojawiających się takich tworów na rynku, to jednak Malawi troszeczkę ominęła ta fala krzyżowania i tworzenia różnych gatunków, no bo jednak widzimy to w przypadku innych ryb, w niektórych przypadkach bez większej krytyki, czy chociażby gdzieś tam krzyżowanie międzygatunkowe bojowników, z których gdzieś tam uzyskujemy całkiem ciekawe mutacje, natomiast no rzeczywiście ryby z Malawi w większości przypadków pojawiają się w sklepach, przynajmniej tych sklepach specjalistycznych, można powiedzieć czyste. No pomijając tam to, co przyjeżdża powiedzmy z Azji, gdzie rzeczywiście, chyba rozmawialiśmy o tym, te ryby bywają różne i nieczęsto, niekoniecznie związane z tym, jak są opisane. Ja mam tutaj jeszcze takie pytanie, tutaj też od jednego z kolegów. Czy można założyć zbiornik z non-buna składający się tylko z obsady samców? Bo rzeczywiście tutaj jest przy okazji napisane, że można coś takiego zaobserwować na YouTubie. Bardzo popularne tego typu rzeczy są pewnie właśnie i w Azji,
tego typu zbiorniki i widziałem nieraz to również w Stanach. Jak ty się zapatrujesz na coś takiego? To znaczy, to jest znowu nie malawistyka, no bo jeżeli mamy odwzorowywać zachowania ryb z jeziora Malawi, no to jak odwzorować powiedzmy party samców? All male tang jest popularne i chyba w Ameryce jest nawet bardziej popularne niż powiedzmy w Europie czy w Azji. Natomiast jest to wywołane przede wszystkim tym, że w grupie non-buna to przede wszystkim samce są piękne. Natomiast mówię wam od razu, wszystkim malawistom, abstrahując od tego, czy jest to malawistyka, czy to nie jest to malawistyka, bo nie tylko pewne malawiści, ściśli malawiści mnie słuchają, natomiast ludzie zainteresowani rybami z jeziora Malawi, powiem tak, samce najpiękniejsze są w momencie, kiedy rywalizują z drugim samcem i są otoczone 4 samicami czy 5, z którymi mogą podjąć tarł. Nigdy nie zobaczycie tak cudnego samca w zbiorniku szarzeją. Nigdy nie będzie tak to pięknie wyglądało, już abstrahując od tego, że to będzie przecudne doznanie, gdy te ryby się rozmnożą, gdy samce ze sobą zawalczą, gdy pokażą pełnię kolorów. Nie jestem zwolennikiem, nie będę zwolennikiem, natomiast skłamałbym, gdybym powiedział, że nie można. No można, wiele rzeczy można. No właśnie, jest jeszcze jedna rzecz a propos tych, powiedzmy, nie tyle może krzyżówek, ale też ryb pojawiających się na rynku, ponieważ trzeba powiedzieć sobie jedno, że w większości przypadków Malawi to jednak takie troszeczkę ryby dla ludzi cierpliwych, ponieważ często te samce wybarwiają się bardzo późno można zobaczyć ich kolory, natomiast co jakiś czas jesteśmy zasypywani na rynku na przykład amlonokarami wielkości 4 cm, w pełni wybarwionymi, pięknymi rybami, zresztą w jednym zbiorniku widzimy same samce, nie ma tam samic i często ludzie się nabierają na to kupując. Po jakimś czasie nagle okazuje się, że tutaj działa trochę to wszystko odwrotnie i te kolorowe samce zaczynają robić się szare. I co ty o tym sądzisz? Czy uważasz, że jest to w ogóle ryba, którą jeszcze później da się, że tak powiem, dalej trzymać? Czy jest to ryba rzeczywiście później już słaba genetycznie? Ja powiem tak, niech rzuci kamień pierwszy ten, kto jest bez grzechu. Ja oczywiście kiedyś wszedłem do sklepu akwarystycznego, patrzę, czerwona aulonokara, ludzkie pojęcie, no tego mi koloru brakowało w akwarium. No oczywiście ją kupiłem, była to jeszcze wczesna wersja. Ja byłem wczesnym akwarystą, szczerze mówiąc, malawistą. Akwarystą to może nie do końca. I kupiłem sobie aulonokarę Esperet. To był poprzednik Rubin Reda. Ona była przecudna, miała około 5 cm. No była cudowną rybką pod względem kolorystyki. Ups, do wora, poszło. Wpuściłem ją do akwarium. Co ciekawe, ona sobie świetnie radziła z mbuną. To byłem prekursorem tutaj właśnie tego miksu. Ponieważ to była ryba silna. Ona sobie poradziła z mbuną, rywalizowała z nią, wygrywała każdy pojedynek, gdy mbuniak miał tendencję do walki pysk w pysk, ponieważ miała ten pysk 2 razy większy. I było dokładnie tak, jak to opisałeś. No, było to tak, że ryba była cukierkiem. Oczywiście wtedy jeszcze się wchodziło modemowo na klub Malawi. Oczywiście zostałem zrugany, że wziąłem jakiegoś kundla, precz, paszetty z tym, co to jest nie Malawi, tylko Tajwan i tak dalej, i tym podobne. No, śmieję się teraz z tego, ale no już rybę miałem, no nie chciałem się jej pozbywać. Mówię, potraktuję ją jako pewnego rodzaju eksperyment. No zareagowałem oczami, a nie mózgiem, bo powinienem najpierw o tym poczytać. Wtedy, szczerze mówiąc, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że takie stworki występują. Uznałem, że to oczywiście pan ze sklepu mnie z tego nie wyprowadzał, bo albo sam nie wiedział, albo po prostu chciał sprzedać rybkę, więc powiedział, że to jest Jakob Freibergi. Wow, mówię, nie doczytałem, nie zobaczyłem, książka widocznie wszystkiego nie pokazuje. Ryba pod tą nazwą. Dokładnie. Natomiast było to tak, że ryba ta zbladła, zszarzała, zrobiła się brzydka, ale ona u mnie żyła chyba z 6 lat i wróciła do koloru.
Trzeba przyznać, że wróciła do kolorów, natomiast moje doświadczenie z tym jest niewielkie, natomiast wiem, że często i gęsto ryby te cechuje dość duża śmiertelność. Natomiast pod względem genetycznym, no to jest konglomerat gatunków i dzieci po tym wychodzą bardzo kosmiczne, bo akurat tą sytuację przetestowałem. Najprawdopodobniej hodowcy, którzy są bardziej doświadczeni, mają reproduktory, które wypuszczają te ryby, ale dzieci nie wychodzą takie jak przynajmniej w tych redach tak było. Od kiedy się dowiedziałem, że byłem posiadaczem Pameli Anderson męskiej wersji Pameli Anderson wśród ryb, no już więcej tego nie kupowałem. Raz się tylko jeszcze nacięłem, ale to nie była moja wina, bo po prostu ogólnie mówiono, że wtedy Pseudotropeus saulozi coral to jest ryba naturalna, natomiast to nie jest ryba naturalna i wiem to z całym przekonaniem, choć też tajemnica produkcji tej ryby i zawartość gatunkowa jest do tej pory dla mnie nieznana. No tak, to często jest wielką tajemnicą, ponieważ ktoś tam to wypuści, rzeczywiście, jeśli da się to utrwalić, to pewnie pilnuje tego, tym bardziej, że rzeczywiście saulozy coral chyba w sklepach jest dość popularną rybą, przynajmniej był. No, ma samicę o dość ciekawej kolorystyce i generalnie jest wypuszczany, natomiast największą zbrodnią, którą popełniono w przypadku saulozy corala, to było to, że jeden z hodowców w Polsce uznał, że jest to ryba, która występuje na rafie, tylko że są to pojedyncze egzemplarze i dzięki jej wpuszczeniu do zbiornika i rozmnożeniu ze zwykłym saulozji i tak wreszcie się wyselekcjonuje korale. No, wyszło tak jak wyszło, ja widziałem dzieci po koralach, no, i później dziwnym trafem widziałem wypust ryby, którą wszyscy bardzo pragnęliśmy mieć, a mianowicie Membedip, który tak naprawdę był odrzutem korala, bo dokładnie moje młode ryby tak wyglądały. Także niestety nawet doświadczony malawista może być zaskoczony. Trzeba czytać i jeszcze raz czytać. No właśnie, przede wszystkim czytać, niekoniecznie w internecie. O tym zaraz wspomnimy. Natomiast jest to jeszcze jedno bardzo ciekawe pytanie, ponieważ tutaj nie będę może czytał całego, natomiast chodzi o to, w jaki sposób ty dobierasz ryby, ponieważ rzeczywiście chcąc kupić gdzieś ryby, bardzo ciężko jest pokazać dokładnie palcem, o tą chcę, szczególnie jeśli gdzieś jest się na hodowli, tak jak tutaj kolega wspomniał i pływa na przykład w zbiorniku 100 czy 200 sztuk, raczej są one łapane losowo. Czy ty, chyba że masz taki plus, wiesz, u wszystkich hodowców, że wchodzisz, o tak, będziemy łapać godzinę, ale złapiemy tą, którą Wojtek chce. Natomiast w jakiś sposób dobierasz swoje ryby, w sensie takim samego narybku? Chyba bardziej tutaj jest pytanie o to, jak je sprawdzić, żeby były zdrowe. To w tym kierunku można jedynie zobaczyć, prawda? To znaczy, ja powiem bez wątpienia, ja mam taką sytuację często, że ja jadę po rybę osobiście i ten hodowca daje mi sitko, no łów. Natomiast to wiesz, widzisz najpiękniejszy egzemplarz, jest ich 40, patrzysz na tą rybę, ale tam jest filterek gąbkowy i jeden kamień. No i w tym momencie rzucasz się na tą rybę, ona ucieka i później już jest po tej rybie, bo ona blednie i nie widać. Natomiast trzeba się... To jest pyszczak. No, ja potrafiłem w swojej 240-450 wyjąć wszystkie kamienie, bo ostatni nawet został i nie mogłem złapać 2 egzemplarzy, bo ryby tak krążyły wokół tego kamienia, że dostawałem białej gorączki i miałem chęć zagryźć te ryby. Natomiast no, na pewno trzeba kierować się przede wszystkim wyglądem ryby pod względem jej kondycji. To widać, że pyszczak, który ma zapadnięty żołądek, to znaczy, że jego brzuch przyrasta coraz bardziej do kręgosłupa, to z tej ryby może już nic nie być. Może być wygłodzona, ale generalnie jest to ryzyko. Ryba ma wyglądać dobrze. Pyszczak jest dość zdrową rybą. On nie ma na przykład ospy, rzadko, znaczy miewa ospę, ale to już naprawdę trzeba się postarać, żeby miał tą ospę albo kupować w bardzo nieciekawym sklepie. Natomiast generalnie trzeba się kierować tym samym, chociaż ja mówię, kiedyś stałem przy jednym z topowych sprzedawców w Europie i on łapał mi ryby. Ja mówię, 2 samce,
6 samic. Łowił przy mnie. Byłem głęboko przekonany, że dał mi 2 samce i 6 samic. Wyszło 6 samców, 2 samice. To u pyszczaków jest to po prostu bardzo trudne, bo samce zdominowane upodabniają się do samic. W stadzie młodych ryb jest to według mnie bardzo trudne, więc wszelkie pretensje później, ja myślę, że ci sprzedawcy nawet się starają, tylko to jest Copadichromis borleica dango. Koledze dałem 12 sztuk. Mówi, mam za dużo samców, bo mam 4. Wyrzucił 2, po chwili wyszły mu nowe 2. Później wyrzucił znowu 2, wyszły mu nowe 2. I skończyło się chyba, z tego co pamiętam, 2/4, bo wszystkie samice okazały się samcami. Trzeba wziąć ryby przede wszystkim zdrowe, kierować się tutaj zasadami ogólnoakwarystycznymi. Wziąć ryby zdrowe, z ładnymi płetwami, bez ubytków, bez przebarwień, bez plam śluzowych na ciele i wziąć ich więcej. Ja zawsze biorę młodą rybę z dużym zapasem i później ewentualnie eliminuję nadmiarowe samce. No właśnie, jeżeli jeszcze chodzi tutaj o samą obsługę tych ryb, ponieważ czas nam tutaj ucieka bardzo szybko, natomiast pewnie osoby, które interesują się dopiero tym tematem lub zaczynają z tym tematem, nie mówię tu o starych wyjadaczach, którzy na pewno wiedzą wszystko, natomiast gdybyś miał, powiedzmy, powiedzieć komuś, kto zaczyna, jak często powinien podmieniać wodę, na jaką wodę, no bo wiesz, często ludzie się zastanawiają, gdzieś tam czytają o tej osmozie, no, w zupełnie innych, powiedzmy, tematach ryb i nagle gdzieś tam im świta, że ta osmoza może być najlepszą wodą i tak dalej. Natomiast jak w tak prosty sposób byś wyjaśnił obsługę akwarium z rybami z jeziora Malawi? To znaczy ryby z jeziora Malawi są wymagające pod względem jakości wody, pod względem jej czystości i świeżości. Musi to być woda zasadowa. To szczęście, że w naszych kranach w większości terenów Polski płynie taka woda. Gorzej mają ci, którzy mają najnowocześniejsze w Polsce stacje uzdatniania i poprzez żywice jonowymienne ich tej twardości pozbawiają. Natomiast generalnie powinna być to woda zasadowa o twardości węglanowej w jednym poziomie, czyli ja przyjmuję, że przynajmniej 8, ze względu na to, że twardość węglanowa daje bufor. Nie zrobi się woda kwaśna, jeżeli ma jeszcze twardość węglanową, którą może przejąć. Podmiana. Ja mam stałą podmianę, więc wszyscy, co mają duże akwaria i mają możliwość założenia sobie pod akwarium rurki do kanalizy i rurki z wodą, z wodociągu, polecam całym sercem. Stała podmiana jest najlepszym rozwiązaniem, chyba że ktoś ma miękką wodę. Wtedy tego zastosować nie będzie mógł, bo zbankrutuje na sodę oczyszczoną, bądź też inne preparaty, które tą wodę będą jakby utwardzać. Podmiana wody jest zależna od, powiedzmy, ilości ryb, wielkości akwarium. Generalnie przyjmuje się, że powinno się wymieniać od 15 do 25 nawet procent co tydzień. Woda powinna być dobra. Ja mam akurat w swojej miejscowości bardzo złą wodę, więc gdyby nie stała podmiana, pewno bym już myślał o innego rodzaju rybach, bo bym pyszczaków nie dał rady utrzymać, bo u mnie nawet 100 litrów wody wlanej z wodociągu powoduje chorobę gazową i może doprowadzić do zgonu ryby. Jest takie ciśnienie, taka różnica ciśnień parcjalnych, że bąbelki, które widzimy na szybach, znajdują się w płetwach ryby, a gorzej jak znajdują się w organach wewnętrznych i ryba wtedy ginie. Więc to na pewno jest ważne. Natomiast jeżeli ktoś ma dobrą wodę w kranie, to jej podmiana nawet 50% niektórzy podmieniają, choć ja już akurat tego nie polecam, ale te od 15 do 20% raz na tydzień byłoby najlepszym rozwiązaniem. Okej, tutaj jeszcze takie pytanie padło. Jakie jest Twoje zdanie na temat karmienia ryb pokarmami granulowanymi, a płatkowanymi? To znaczy ja generalnie uważam, że karmienie pyszczaka powinno opierać się na bardzo zróżnicowanej diecie. Granulat, i tutaj nie wymieniając oczywiście z nazwy, jest bardzo zróżnicowany. Jest granulat, który bardzo mocno pęcznieje w rybie i on jest dla pyszczaka niebezpieczny, ponieważ pyszczak jest bardzo żarłoczny. On szczególnie z grupy mbuna. Jeżeli moja statotilapia potrafiła
zjeść 9-10 ziarenek dość sporego granulatu, to naprawdę było dla niej niebezpieczne, zwłaszcza, że ten pokarm pęcznieje w rybie. Więc jest rozwiązaniem namoczyć ten wcześniej granulat i podać go. Natomiast co jest lepsze? Myślę, że nie można powiedzieć, co jest lepsze. I to bywa dobre. No, są miękkie granulaty obecnie, które są świetne, bo one nie pęcznieją w większości. Natomiast ja bym nie szedł w tym kierunku, że płatki nie, a tylko granulat lub odwrotnie. Wszystko zależy od karmy. Karma powinna być karmą premium, dobrze skomponowaną i w tym momencie na pewno nie przeszkadza to, jakiej ona jest w formie podawana, tylko pamiętając o tym, że granulat jest o tyle groźny, że gdy jest to karma pęczniejąca, to może skrzywdzić nasze pyszczaki. No ja myślę, że tu jeszcze taka różnica jest, że jednak granulat tonie i w przypadku, kiedy ktoś ma, nie wiem, sąp i komin, no to te płatki mogą szybciej po tafli popłynąć do komina, niż czasami zostać zjedzone. To też zależy od tego, jak szybko... To zależy, przy mojej długości zbiornika rzadko co dolatuje już do sampa, bo no tak. Zwłaszcza buniaki się rzucają. Natomiast o innej rzeczy wspomniałeś, o której w sumie mi przypomniałeś. No, też troszeczkę zależy to od ryb, bo jeżeli ktoś ma ryby toniowe, które praktycznie z dna mają problem pobierania pokarmu, bądź gorzej go pobierają i duże przegęszczenie ryb przy dnie, to w tym momencie warto na pewno podawać przynajmniej przemiennie granulat, żeby te ryby denne dokarmić, bądź też płatki, żeby dostały w równej mierze te ryby z powierzchni. Okej, gdybyśmy jeszcze zostali chwilę przy temacie pokarmów i powiedzieli troszeczkę o pokarmach mrożonych, bo to też jest często, myślę, że temat poruszany, tutaj ochotka, szklarka, dafnia, cyklop, mamy spory wybór pokarmów w sklepach, artemia oczywiście również. Co ty byś wybrał dla swoich ryb, gdybyś miał karmić pokarmem mrożonym? To znaczy, po pierwsze musi być to karma pewna, to znaczy nie kilkakrotnie zamrażana, bo to jest podstawową przyczyną chorowania ryb na bloat, według mojej opinii. Więc uważam, że należy karmić mrożonkami, natomiast mrożonka wprowadza element ryzyka. I jest to ryzyko, bo tak naprawdę sprzedawca zawsze powie w życiu, to nigdy, to zawsze minus 18 z Antarktydy w lodzie i w ogóle. Natomiast generalnie wygląda to tak, że stynkę nawet, którą podawałem drapieżnikom, było widać jak na dłoni, która była przybrązowiona, gdzieś tam doklejona, gdzie było wyraźnie rozmrożona i po stynce to widać. No przy karmach innego rodzaju nie bardzo, natomiast ja ryzykuję, ponieważ widzę, jak szybciej ryba rośnie. Nie ryzykuję tylko w przypadku ryb roślinożernych, które mam obecnie, więc nie ryzykuję. Natomiast pielęgnuję jakby moją własną beczkę z pokarmem żywym i wiem, co w tej beczce jest. Więc wiosną, gdy jest oczlik, to oczlika podaję. Dafni już niekoniecznie, bo taki autor rosyjski Arafiew stworzył kiedyś wspaniały cykl artykułów znajdujący się zresztą na klubowym forum Malawi, dotyczący karm i odradzał dafnię ze względu na problemy jelitowe, zwłaszcza ryb roślinożernych. Nigdy tego nie stwierdziłem, ale na wszelki wolę dmuchać na zimne i tej karmy nie podaję. No i oczywiście nie podaję różnego rodzaju Malawi miksów, Tanganika miksów, ze względu na to, że jest tam mnóstwo śmieci, tak prawdę mówiąc, które zabrudzają akwarium, a niekoniecznie są dobre. No i nie podaję oczywiście ochotki, nie wbrew obiegowym opiniom, że jest ona za tłusta, bo ona wcale tłusta nie jest. Natomiast sam hodowałem kiedyś, miałem wannę, w której spadło mi tona śliwek i zgniła i wtedy dopiero pojawiły się ochotki. Ochotki występują generalnie w bardzo kwaśnej wodzie. W warunkach, w których już inny pokarm raczej nie daje rady i w tym momencie można sobie wyobrazić, że ryba z wody zasadowej, będąca narażona nawet na śmierć przy wodzie kwaśnej, dostaje taką dawkę ochotki do jelit i w tym momencie ja myślę, że to powoduje chorobę, ale naprawdę powoduje dość często choroby ryb, bloat. No tak, nie mamy za wiele czasu, a chciałbym powiedzieć o ważnej rzeczy, czyli o książce, której jesteś współautorem.
jest to książka praktycznie o dwóch, można powiedzieć, jeziorach, ponieważ i o jeziorze Malawi, i o jeziorze Tanganika, dla osób, które powiedzmy dopiero zaczynają. Wyświetlamy poniżej nazwę. Jeżeli chcesz, możesz pokazać, bo wiem, że masz gdzieś tam pod ręką. Zademonstruj, żeby wszyscy wiedzieli. Kto nie ma... Widać? Teraz widać. Kto nie ma, to polecamy. Bardzo fajna książka. Również polecam. No właśnie. Tutaj jeszcze jest tutaj jedno fajne pytanie, które w sumie moim zdaniem jest bardzo ciekawe. Twoim zdaniem najlepszy eliminator na rybku w akwariach? Najlepszy eliminator na rybku w akwariach, moim zdaniem... Oprócz sitka i kolegów, którzy chcieliby ten narybek. Chodzi o żywe stworzenie zwane pyszczakiem, bo generalnie ja nie jestem zwolennikiem łączenia, to też pragnę podkreślić, jeziora Malawi z jakimkolwiek innym biotopem. Uważam, że powinno się to zamykać w jeziorze Malawi. Generalnie najlepszym eliminatorem w przypadku mbuna jest według mnie Melanochromis chipocae i Labidochromis carlaus, który fajnie poluje na rybek. Natomiast w przypadku drapieżników, w przypadku miksu raczej, no, dobrym eliminatorem jest Cyanochromis freri, bądź też Otopharynx litobates, chociaż niby on jest kałojadem, ja tego nie potwierdzam, tu się z panem Edem Koenigsem różnie w ocenie diety tej ryby. Uważam, że ona jest bardziej za bezkręgowcami, ale można ją dać jako rybę wszystkożerną w obsadzie mix z rybami bardziej roślinożernymi i wtedy ona posłuży za takiego eliminatora. Natomiast w przypadku predatorów każdy jest świetnym eliminatorem. Czasami jest takim eliminatorem jak mój Bucochromis rhodesi, gdy mu wpuściłem Mylochromisa spilostichusa, każda rybka 90 zł, 8 sztuk, została jedna. Także świetnie eliminuje 11-centymetrowe ryby, jak jest odpowiednio duży, i 15 centymetrów. Taka dostawa sushi z drogiej restauracji, tak? Dokładnie tak, natomiast nigdy bym nie uwierzył, że będzie aż tak skuteczny i aż tak morderczy. Nawet tą 11-centymetrową, 10-11-centymetrową rybę wreszcie upolował, chociaż miał 24-25 centymetrów, także zabił ją, nie był w stanie... Był skuteczny. Padło jeszcze w międzyczasie pytanie, ono troszeczkę, bo tutaj też dosyć szybko przelatuję do pytania, o kraba, ponieważ rzeczywiście gdzieś tam ja osobiście nigdy nie widziałem na żywo w żadnym akwarium, natomiast czy spotkałeś się kiedyś z krabem z jeziora Malawi, który trzymany byłby z rybami i czy możesz coś powiedzieć na temat tego, czy w nocy rzeczywiście nie żywi się nimi przy okazji? Niestety mogę powiedzieć szczerze, że widziałem tylko na obrazkach, na zdjęciach. No nie widziałem, nie znam zachowania. Natomiast poprzez analogię względem raków i krabów uważam, że jest to do przetestowania, natomiast sam osobiście bym nie testował, ponieważ wydaje mi się logicznym, że w nocy będzie atakował pyszczaki, natomiast pyszczaki w dzień będą go traktowały bardzo ostro, ponieważ on, nie rozumiejąc mowy ciała pyszczaków, będzie im właził w rewiry, one będą go tłukły, będą mu tam coś urywały, jak dadzą radę, a szczęki mają, szczególnie mbuniaki, dość skuteczne. Przerabiałem to ze zbrojnikami, których też uważam, że nie powinno być. Skończyło się nawet wyjęciem jednego oka, poniszczeniem płetw. Nie, ja bym nie testował. Natomiast gdyby mnie ktoś zapytał, czy mogę powiedzieć to z autopsji, to nie. Nie, nigdy nie miałem i nawet nie będę miał raczej na pewno. Okej, kończy się nam czas niestety. Rozmowa jest dzisiaj bardzo, bardzo ciekawa. Jest dużo pytań i też bardzo dużo osób dzisiaj nas ogląda na żywo. Będzie można też obejrzeć to później, ponieważ cały czas to zostaje tam, gdzie zostanie udostępnione, także jeżeli udostępnicie na swoich grupach, to każdy też będzie mógł zobaczyć tą rozmowę. Ja bardzo dziękuję z mojej strony za tą rozmowę, ponieważ przekazałeś tutaj nam mnóstwo informacji.
troszkę naprostowałeś moją starą wiedzę książkową, także ja też się bardzo cieszę, ponieważ ja też dowiedziałem się wielu fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że sporo nowych osób też dowiedziało się, zainteresowało się tymi rybami. Dziękuję Tobie bardzo i również wszystkim, którzy nas oglądali. Dziękuję również. Dla poszerzenia wiedzy odsyłam do mojej literatury. Dziękuję ślicznie. Dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć. Do widzenia.